miałem chyba z 2 takie epizody, że po prostu bardzo długo chciałem, nikt się nie zgadzał. I praktycznie 8 lat w ogóle nie zarabiał kanał. Był to taką moją odskocznią pasem, dawaniem takiej misji, bo dawniej nie można było zrobić, wiesz, coś przez internet i zaraz będziesz miał miliony. Dawniej trzeba było ciężką pracą, dzień się zaczynać, kończyć i ci, co bardzo ciężko pracowali, kosztem zdrowia wielu wyrzeczeń, dzisiaj coś mają. I on się rozpłakał praktycznie po wywiadzie, powiedział, że największą jego porażką jest to, że nie znał dzieci, nie zna syna praktycznie. Jak się zakochasz i masz dziewczynę, to nagle znajdziesz czas, choćbyś był najbardziej zajętym prezesem. I ludzie naprawdę mają gorzej niż my i często ten, co narzeka, naprawdę ma dobrą sytuację, nie? Najpierw się z ciebie śmieją, a później trochę cię podziwiają i zazdroszczą, bo śmiali się ze mnie z kanału, nikt nie będzie chciał wystąpić, robi trendowaty, nikt cię nie będzie chciał oglądać. Śmiali się z inwestycji, śmiali się, że stary samochód. No i ktoś się śmieje, nie? Ten się śmieje. Więc... Witajcie na naszym kolejnym odcinku w Deweloperzy z Przypadku. Dzisiaj moim gościem jest kto? Łukasz Smolarski. Cześć Łukasz. Cześć. Bardzo miło i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj przeprowadzić tą rozmowę, bo to zazwyczaj to Ty jesteś jakby z tą osobą, która pyta, zaprasza gościa, a dzisiaj ja bym chciał od Ciebie jak najwięcej informacji wyciągnąć. I właśnie Łukasz, tak jak ja Cię już kojarzę, to Ty prowadzisz taki najstarszy w sumie kanał, jeżeli chodzi o kanał biznesowy, Biznes Misja. I powiedz mi tak, bo ja już z Tobą rozmawiałem tam wcześniej w kularach, na jakichś spotkaniach, to Ty ten kanał już zacząłeś wiele lat temu, jeszcze pracując, tak? Pracując jeszcze w korporacji i co było takim dla Ciebie wskaźnikiem, że siedzisz sobie po prostu w pracy i nagle myślisz, o, zrobię jakiś kanał i będę robił wywiady. Czy tak to wyglądało, czy jakaś inna była idea? Bo to mi właśnie najważniejsze są dla mnie takie te początki, to właśnie taka eureka, co się stało, czyli kiedy moment nastąpił, że coś trzeba zrobić. Jasne, to w ogóle to cześć wszystkim, witam serdecznie. Jeśli chodzi o te czasy, to już było dawno, bo to jest 11 lat temu praktycznie, ale od zawsze, odkąd byłem dzieckiem, inspirowały mnie sukcesy ludzi, wiesz, miałem okładkę z Janem Kulczykiem, z Forbesa, pamiętam, i lubiłem czytać takie gazety biznesowe, jak ktoś robi różne rzeczy, jak ktoś zmienia świat, jakieś innowacje. Zawsze mnie to jakby jarało, kręciło. No i pracując w korporacji w IT, czułem w IT dużo osób jak pracuje i którzy mnie oglądają, wie co znaczy wypalenie zawodowe. Tam bardzo szybko dostajesz wypalenie zawodowe, dlatego że siedzisz cały czas przy komputerze, masz bardzo mało kontaktu z rynkiem, z klientami, nie wychodzisz na zewnątrz, zazwyczaj siedzisz przy komputerze albo idziesz na spotkanie, ale dalej komputer, więc to środowisko jest takie i też robisz często w dużych korporacjach produkty, które, robisz 2-3 lata, jesteś trybem w zespole 100-osobowym, więc w ogóle tego nie widzisz. To nie jest tak, że nagramy wywiad, wrzucisz go, on jutro jest i wszyscy oglądają, nie? I to jest, było zupełnie inne. No i więc wiele osób jest wypalonych w IT, ja też, no i szukałem, co tu zrobić, żeby nie zwariować. I to autentycznie był bardzo trudny okres taki dla mnie wtedy. Widziałem, wszyscy się rozwijają, a ja tak mówię, kurczę, ja już się zatrzymałem, nic nie mogę zrobić. Nie? Gdzieś tam miałem jakieś stanowisko, ale rozwój za bardzo już nie było tego. I mówię, no to muszę coś zrobić, co mnie kręci, i trochę spotykając się z takim jednym z moich mentorów, rektorem Krzysztofem Pawłowskim, założycielem Szkoły Biznesu, on mnie zmotywował, bo mówił, Łukasz, bo jak przychodziłem, mówiłem o różnych pomysłach na biznes, że zrobiłbym jakiś tam startup, coś tam. Mówi, że ma kolegę, który robił, jest ode mnie 20 lat starszy, zawsze jak się spotyka, to też przychodzi, mówimy o biznesach, nigdy nic nie zrobił, więc ja sobie mówię, no to tak mi dał trochę po ambicjach, mówi, poszedł, no to nie mogę już przychodzić po raz kolejny i mówić, dyrektorze, że mam taki pomysł. No to mówię, no to mam już taki pomysł, bo szukałem też, nie mając wtedy finansów, co może być bez pieniędzy tak naprawdę. No ten sprzęt, no to jest koszt taki zerowy, jeśli chodzi o inwestycje na start, więc mówię, no to rektorze, zaczynamy wywiad. No i on się zgodził, powiedziałem o tym pomyśle. Zacząłem od niego wywiad, później się dowiedziałem, że trzeba mieć mikrofony. Nie wiedziałem, że trzeba w ogóle takie rzeczy mieć. To było 11 lat temu, więc nagrałem, szedłem do domu, patrzę, o kurde, coś nie ma dźwięku za bardzo, nie? No i ponownie później nagrywaliśmy i tak się zaczęło to wszystko tworzyć. Ja też wtedy walczyłem z taką przewlekłą boreliozą i to też tam jeden z lekarzy powiedział, że to będzie taki trochę efekt terapeutyczny, zajęcia głowy, żeby tam były i depresje, różne rzeczy, i to tak zająłem głowę, żeby mi to po prostu się lepiej leczyło, a jak widać, no pokazało, że to jest moja pasja, która mnie kręci, która daje fan, która po 11 latach dalej mi się chce, sprawia satysfakcję, i to jest chyba najważniejsze. No właśnie, 11 lat, to jest niesamowite, żeby być właśnie konsekwentnym w działaniu i robić coś, nagrywać, rozwijać kanał. I teraz, bo teraz wiadomo, jak sobie spojrzymy na Twój kanał, no to topowe jakby osoby z biznesu, które po prostu masz na wywiady, ale chyba nie zawsze było tak pięknie, no bo tak naprawdę przebić się, żeby kogoś zaprosić, żeby ktoś poświęcił, znaczy jakby zaangażował swój czas, no to chyba nie było łatwe, bo teraz każdy patrzy
patrzę, o Łukasz Smolarski, no to on jest tam znany, to jest mu łatwo zaprosić tam takiego i takiego gościa, no bo on już takich miał gości tutaj na kanale, więc jak to było, że jak pamiętasz takie na przykład momenty, że rzeczywiście, kurde, no nie mogłeś kogoś zaprosić, ktoś był nieuchwytny i już mówisz, nie wiem, poddaję się, już nie mam siły więcej. Miałem chyba z 2 takie epizody, że po prostu bardzo długo chciałem, nikt się nie zgadzał i już tak wiesz, próbujesz przez tydzień dzwonić, nie wiem, 70 osób i każdy mówi, nie, kurczę, może to nie ma sensu, żeby robić, ale gdzieś wewnętrznie dalej coś mnie ciągnęło, mówię, kurde, ja to chcę robić, ja to chcę i nagle jakiś taki przypadek chyba, ktoś tam, jednak się zgodził, a za chwilę się zgodziły 3 osoby i tak dalej poszło i to wtedy było trudno, bo jeszcze na początku kanału to naprawdę były takie VIP-owskie osoby, nie wiem, Maciej Sztur, już nie mówiąc Michał Sałow, najbogatszy Polak, doktoruje na Eris, więc znane osoby właściwie ze sportu, z biznesu, aktorzy, celebryci i to naprawdę było trudne, ale i tak jak mówię wtedy, powiedzmy 1 na 10 się zgadzał, 9 na 10 się nie zgadzało i to też nie widać tych, co się nie zgadzali, widać tych, co się zgodzili i to była taka mordercza praca, trudna praca, ale tak jak w biznesie, jak zaczynasz, to też musisz przebić się ponad konkurencję, musisz zapierdzielać bardzo ciężko dzień i noc, żeby cokolwiek mieć efekty jakiekolwiek, więc tutaj tak samo było u mnie, że ja to bardzo chciałem robić i szukałem za wszelką cenę, tak jak mówią, wyrzucam cię drzwiami, wchodzę oknem, wyrzucam, no to piwnicą i to tak było, że ja po prostu z każdej strony próbowałem, pytałem ludzi, trochę mi pomogła ta szkoła biznesu w Nowym Sączu, co jest, bo tam studiowałem, więc miałem jakichś kolegów, zaczepienie, że mogłem ich zaprosić na pierwsze wywiady, jak choćby Lancerto, Tomek Ciąpała, więc Marta, która była w pierwszym wywiadzie po rektorze zaraz, więc no, było bardzo trudno, ale z czasem jak się chciało, no to ktoś pozwolił. Gdzieś się okazało, że jest jakaś impreza, na której jakaś osoba jest znana, no to jadę, pytam. Później znowu, wiesz, gdzieś tam jakaś konferencja, pytam. No i tak po trochę tych wyświetleń nie było. Ja miałem szczęście, że pracowałem w korporacji, więc miałem finansowanie na życie i rodzinę, utrzymanie. Całkiem dobre pieniądze były w korporacji, no więc to była taka pasja. Mówię, kurczę, ale fajnie, że mogę kogoś poznać, mnie to jarało. I praktycznie 8 lat w ogóle nie zarabiał kanał. Był to taką moją odskocznią pasją, dawaniem takiej misji, bo jak miałem 5 lat, to moja mama zmarła, ona była nauczycielem. W mojej rodzinie są wszyscy nauczycielami i chyba ja też mam taką misję bycia nauczycielem, tylko że takim nauczycielem, który jest narzędziem do przekazywania wiedzy, czyli nauczyciel, bo nie sam, że jestem najmądrzejszy, wiem wszystko, tylko mam gości, którzy wiedzą lepiej, są ekspertami w swoich dziedzinach i mam taką chyba misję pokazywania ludziom i uzupełniania tej edukacji, która jest wszędzie, o tą wiedzę konkretną, praktyczną, o firmy, które robią ogromne rzeczy, o ludzi, którzy osiągnęli sukces, żeby dać tym Polakom inspirację dalej, żebyśmy byli mądrym narodem, fajnym narodem, żebyśmy mogli się dzisiaj łączyć, współpracować. To jest dzisiaj szczególnie ważne właśnie w kontekście tego, co się dzieje, żebyśmy budowali ten kapitał społeczny i żebyśmy uzupełniali wiedzę, jak oszczędzać pieniądze, jak zarabiać, jak u Was tak jest, jak inwestować, jak nie trwonić pieniędzy, jak się pierwsze ma, nie wiem, na super samochód, wakacje, ubrania, które są nieraz po 10-15 torebki, po 50 tysięcy, co jest na początek chore naprawdę, a na przykład kupić sobie, nie wiem, mieszkanie, jeden z gości nawet mówił, za 200 tysięcy możesz mieć mieszkanie w Łodzi na przykład, pełen akt i wszystko i już masz dzisiaj te 200 tysięcy jakoś można gdzieś tam nawet skredytować, ale już masz na całe życie, do końca życia konkretnie pieniądze co miesiąc, nie? I jakby się coś działo, to jeszcze masz mieszkanie, które sprzedasz, nie? Więc te nieruchomości wtedy jakby też robiąc, coraz więcej osób mi pokazywało, że bardzo bogaci, średni, początkujący inwestują i to też mnie i w korporacji jak byłem, to dyrektorzy też mówią, że kup sobie mieszkanie i coś w tym było. No i jakby bardzo chciałbym to też pokazać, żebyśmy Polacy myśleli mądrze o przyszłości, bo różnie może być. No mamy szczęście może dzisiaj, że te nasze pokolenie, których się mówi młodzi, że niby mówi się, że właśnie te dobre czasy tworzą słabych ludzi, ale te słabi ludzie trochę, jeśli oni nadbędą, to i tak mają szczęście, że ich rodzice, czyli my, ciężko zapierdzielamy i coś im damy, nie? Bo dawniej była rodzina, nie wiem, 7-osobowa, wychodziłeś z domu, była konkretna bieda, w domu piszczało i ojciec ci nie dał, ani mama na koniec, masz mieszkanie na start, nie? A zobacz, ile dzisiaj osób, które znamy, gdzieś tam dostaną majątki, domy i wszystko, bo raz, że jest bardzo mała ludzi, gdzie jakby rodzi się coraz mniej osób, co też jest przerażające. Więc ludzie mają, nie wiem, po 2 dzieci, po 1, no i jakiś ten majątek gromadzą, prawda, ci za granicą właśnie wiedzą jak inwestować, więc te dzieci niby będą słabe, ale będą z majątkiem, którego my nie mieliśmy. Nie wiem jak to będzie na koniec, mogą je trwonić, ale to jest też taka misja, żeby ich nie trwonili, niech oni go pomnożą, niech się nauczą, że wow, dostaliśmy tyle na start, to zróbmy z tego pożytek, nawet dla naszych rodziców, którzy nie wiem,
wyrywali sobie żyły, żebyśmy mieli. Ja sam widzę po sobie, jak ciężko musi się dzisiaj pracować. Jak jesteś przedsiębiorcą, żeby płacić podatki, opłaty, to musisz, kurczę, naprawdę, to nie jest tak, że 3 godziny, 4 dziennie idziesz spać i robisz, tylko wyrywasz sobie żyły, nie śpisz, często cierpi rodzina, cierpią dzieci, żebyście mieli lepiej, bo robisz to dla wszystkiego dobra. Oczywiście zmienia się ten trend, ci młodzi tego nie chcą, ale przynajmniej ich doceniam, że to starsze pokolenie, żeby do czegoś doszło, to musiało. Tam nie było drogi na skróty. Dawniej nie można było zrobić, wiesz, coś przez internet i zaraz będziesz miał miliony. Dawniej trzeba było ciężką pracą, dzień się zaczynać, kończyć i ci, co bardzo ciężko pracowali, kosztem zdrowia wielu wyrzeczeń, dzisiaj coś mają i dają to dzieciom. I smutne, jak czasami się widzi, jak te dzieci, wiesz, kupi sobie samochód, zimny łokieć, jedzie do kolegów, jestem królem osiedla, wiesz, ubrania, nagrywa się filmiki na YouTubie, co jest przerażające, że młodzi ludzie pokazują, ile mają na sobie ubrań, możecie zobaczyć, są po 30 000 ma człowiek w liceum ubrania, no to naprawdę 30 000 to ja mówię, kurde, u nas była tania odzież, się cieszyłeś jak masz, ale już naprawdę moim marzeniem było buty za 300 zł, jakieś Adidasa, to naprawdę pracowałem i to już był taki szczyt marzeń, jakbym był milionerem, naprawdę. Dostać buty się chodziło w tenisówkach, All-Starach, takich konwersów, wtedy to nawet nie było pewnie firmowe, po 10 zł, ja pamiętam, takie trampki do szkoły, to były jedyne buty, dzień w dzień się w nich chodziło, starło się dziury z tyłu, jeszcze się chodziło, palec wyszedł, to się chodziło. Ale to uważasz, że to jest jakby wina tych dzieci, czy czegoś innego? Jaka jest przyczyna tego? Wiele jest przyczyn, tutaj nie ma, nie, to nie jest, bo na pewno... Że oni się ubierają, że licealista, wiesz, co, on nie ma swoich pieniędzy, żeby ubrać za 30 000 złotych. No to jest właśnie kilka rzeczy. Rodzice, którzy ciężko pracowali, często zaniedbują te rodziny i na przykład jak nieraz spotkałem się, ci rodzice pracując zapomnieli o tej edukacji. Nie oglądają Biznes Misji, nie oglądają Twoich kanałów, nie oglądają innych, czyli nie wiedzą, jak też trzeba myśleć o rodzinie, o wychowaniu. My też o tym mówimy, wiesz, często, bo jesteś też na naszych spotkaniach, że tam nie tylko się mówi o pieniądzach, zarabianiu na takich spotkaniach Biznes Misji, tylko mówi się o rodzinie, o wartościach, o tym, żeby zwolnić, żeby trochę zadbać o to, żeby nie było rozwodów, rozbitych rodzin, dzieci, a często one dzisiaj są i wiesz, jak teraz powiem, że dzieci są po rozwodzie, no to ojciec czy ta mama mówi, no to ja chcę dla synka jak najlepiej, bierze go, no to wydaje pieniądze, bo ja jestem lepszy, to druga osoba, to ja jestem lepszy, to ja cię zabiorę. Jest rywalizacja, jest głupie, takie jakieś dziwne rywalizacje. Jak jest normalne też nawet małżeństwo, to ludzie ciężko pracują, nie wiedzą co dzieci, one chcą. Trzecia rzecz, dzieci też młode, to jest fajne, jak są zaradni, sami zarobią, ale to nie są zazwyczaj ci ludzie, co właśnie ubierają się po 30 000 nagle, ale wiesz, gdzieś tam YouTube i social media to psują, bo pokazują właśnie takich dzieci. No idziesz teraz do liceum, a tam są dzieci, co rodzice przyjeżdżają G-klasą, dali mu właśnie telefon za 5, ubrania za 10 czy za 15, się dorobili. No, a dzieci tego nie rozumieją, nie mają już takiej świadomości tak, właśnie. no czemu ja mam nie mieć, nie? Przychodzi takie dziecko do domu, nie wie, że rodzice ledwo, wiesz, wiążą koniec z końcem, żeby kredyt hipoteczny spłacić i on ci będzie się buntował, jeszcze się od ciebie, wiesz, powie, że jesteś najgorszym rodzicem, że rzuciłeś trud, że robisz bardzo źle, bo inni mają, a ja nie. I co ty masz jako rodzic zrobić? No i masz bardzo ciężko, a to dziecko jakby większość czasu spędza nie z tobą w domu, tylko spędza w szkole. To jest jego drugi dom, taki drugi dom, który jest pierwszym domem, bo wyobraź sobie, dziecko przychodzi ze szkoły, musi zrobić zadania, zrobić jakieś lekcje, a my jaki mamy czas? Jak my przyjdziemy z pracy po 8, 10, tak. to padasz i wyobraź sobie, ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, mam dzieci, które mają 9 lat, że nie wiem, wraca, tak jak się pracuje w korpo, czy no nie wiem, po 10 godzinach, jeszcze po jakichś dojazdach padnięty, a syn ci mówi, pouczmy się tabliczki mnożenia i ty na pewno będziesz, albo zadania tekstowe będziesz rozwiązywał jakieś, przecież to jest ledwo Na pewno żyjesz. wybuchniesz wtedy energią. Tak, na pewno wypuchniesz energię, na pewno będziesz miał litość i taką, wiesz, siłę, żeby tego dziecko edukować. No nie będziesz miał, zrobisz to pewnie na siłę, żeby mu pomóc. Ostatkiem twoich sił dziecko też to widzi, ale ile ty z czasu spędzisz z tymi dziećmi, nie? Ty musisz wrzucić i masz obowiązki, trzeba prać, sprzątać, robić zakupy. Dzisiaj się wszyscy pracują, kobiety też, bo żeby dzisiaj się utrzymać, to zazwyczaj muszą 2 osoby pracować w takim normalnym związku, więc tak odpowiadając jest bardzo dużo czynników, nie? Więc to jest tak, że my jako rodzice popełniamy błąd, ale jakbyśmy tak samo pracowali, ale mieli edukację, uczyli dzieciom, pokazali, dajemy czas na internet, pokazali czas na internet, ale na jakieś rzeczy edukacyjne, jak się robi edukację finansową, dali książki o edukacji finansowej, wzięli na przykład na nasze wyjazdy, to już jest fajne, że coraz częściej moi znajomi biorą swoje dzieci, którzy mają 18 lat, 20, ty poznałeś pewnie studentkę, którą ojciec też taki milioner wziął na spotkania i mówi, że łączy networking. Mówię, wow, to jest chyba najlepsze, co ktoś mógł zrobić, bo w tak młodym wieku poznajesz topowych ludzi, poznajesz różne biznesy, uczysz się z nimi rozmawiać. No to co może być lepszego? Widzisz, jak oni się zachowują. Tam nie podjeżdża właśnie nikt z zimnym łokciem. Nawet jak mają super fury, bo to jest czasami jakaś tam oznaka, to jest
dopiero po kolei, nie? Idzie, że najpierw mają poukładane biznesy, są bardzo daleko, a później sobie w nagrodę kupi samochód, a nie odwrotnie. Zaczyna firmę, kupi samochód i później nie ma nic. I to jest ten problem, no i mówię, niszczą te social media, że wszyscy oglądają, myślą, że tak jest. Jak się mówi o tych wszystkich zdjęciach, które są w sieci, modelek, innych, które niestety na portalach dla dorosłych często dorabiają i stąd są pieniądze. O tym się nie mówi o drugim, no ale to ma ogromny wpływ na społeczność, ma ogromny wpływ, że dziecko dzisiaj, nasza jakby młodzież tylko używa telefonu, siedzi i używa go w złym znaczeniu. Używa to, co jest złe, to, co jest zakazane, to, co jest nagość i to psuje. Ja myślę, że dzisiaj szkoły powinny się tak zreformować, że one powinny być miejscem, gdzie uczy się odskocznie od tego telefonu. Ten telefon i tak dziecko ma 24 na dobę, więc ty idziesz do szkoły, wyłącz ten telefon, zostaw ten telefon, naucz się, zobacz czym jest sztuka, kultura, naucz się konstytucji, naucz się różnych, nie wiem, podatków, naucz się życia w ogóle, jakiejkolwiek współpracy, team buildingu, a nie przez team building, przez, wiesz, portale społecznościowe, wysyłanie głupich filmików, kto kogo tam pobił. Ale mnie się wydaje właśnie, Łukaszu, że dzieci kupują nas i nasze zachowania i teraz właśnie odnosząc się do biznes misji i spotkań, bo to, co mnie najbardziej mnie zainspirowałeś, byłem na spotkaniu Biznes Misji ostatnio właśnie gdzie to było? W Heronie właśnie. Tak. I najbardziej mnie, że tak powiem, uderzyło to, że tam oprócz tego, że mówimy o tym biznesie, jak to jest ważne, praca i tak dalej, ale ty tam bardzo duży nacisk składasz na ten taki balans w życiu, że po prostu oprócz tego, żeby dbać o swoje zdrowie, żeby pamiętać o rodzinie i bardzo dużo było takich jakichś tam rozmów czy wywiadów podczas jakby tam tych prezentacji, że poruszaliśmy ten temat. I teraz pytanie do Ciebie, bo widzisz, Ty jesteś osobą, która jest gdzieś tam znana w środowisku biznesowym, jesteś też osobą, można powiedzieć, publiczną, bo się udzielasz, ale gdzieś tam w Twoim środowisku jesteś znany. I chodzi teraz o to, jak Ty właśnie, co Tobie pomaga, bo Ty ciągle się spotykasz z tymi ludźmi, ciągle po prostu ludzie gdzieś tam do Ciebie podchodzą, chcą z Tobą zrobić zdjęcie. I teraz jak Ty znajdujesz sposoby na stworzenie tego balansu, żeby nie tylko ta praca, bo teoretycznie mógłbyś się pochłonąć tym wszystkim i po prostu jakby oddać wszystko i zapomnieć o innych rzeczy, bo byś stwierdził, kurde, no to jak mi idzie, no to oddaję 100% swojego czasu, ale nie robisz tego. I teraz co Ci pozwala na to, żeby znaleźć ten balans? Wiesz co, to jest dobre pytanie, ale tak jeszcze komentując tą osobę publiczną, nie przesadzajmy. Jestem zwykły chłopak z blokowiska i tak samo jak każdy inny i taki sam szacunek trzeba mieć do sprzątaczki, kierowcy, oni są 10 razy lepsi, nawet bo jeszcze ciężej muszą wstać i dbać o rodziny. Niczym się nie odróżniam i to nie czuję się, żebym był jakiś tam, coś tam robię swoje. Cieszę się, że mogę żyć pasją, pokazywać to, co robię. A jeśli chodzi o taki balans, to rzeczywiście tej pracy ja sam widzę, ja wpadłem w to i czuję takim się pracocholikiem. Jest to może gdzieś po części trochę świadome, że do jakiegoś momentu chcę tak więcej, bo chcemy wrócić na Sądeczyznę, trzeba zbudować dom, to jest ogromny koszt, wiesz, więc jest jakiś tam etap życia. No ta korporacja też 16 lat pracowałem, więc to też jeździłem po świecie na różnych jakby wyjazdach służbowych, bo można było dorobić, bo tam były diety, inne rzeczy, więc się zarabiało więcej, więc gdzieś to się oczywiście, jak się widzi szansę i to tak jest, że jak widzimy szansę zarobienia, to często ciężko odpuszczamy, pewnie jako Polacy, w ogóle jako nacja versus inny świat, ale tak całkiem szczerze to jest to, że jest rodzina, właśnie jak się ma dzieci, ma się rodzinę, ja mam żonę tą samą od 17 lat i jakby, no to się też myśli, z jednej strony są nawet naciski od strony, wiesz, z drugiej strony trzeba mieć czas i to jest fajne, bo pewnie jakbym sam to bym się mógł zatracić rzeczywiście, ale jak masz kogoś z boku, to ci powiedz mi na wakacje, trzeba z dziećmi, trzeba to, a z drugiej strony widzisz dzieci, które przychodzą, rozmawiasz z nimi o autach, o różnych rzeczach, pasją, no to cię to kręci, wiesz, jakby ja chyba sobie zdaję świadomość, rozmawiając, bo już ponad 500 gości przypytałem, jak ważne jest dbanie o dzieci i rodzinę versus jak ci ludzie osiągnęli ogromne sukcesy, bogaci Polacy i nie mieli dzieci. Oni mówią naprawdę, jeden z wywiadów, jeden z najbogatszych Polaków niestety już nie ma go z nami. On się rozpłakał praktycznie po wywiadzie, powiedział, że największą jego porażką jest to, że nie znał dzieci, nie zna syna praktycznie. Nie? I tak sobie pomyślałem, kurde, aż mnie tak tknęło wtedy wewnętrznie, mówię, no rzeczywiście, co ci z tych pieniędzy? Został sam na koniec, wiesz, dzieci się w ogóle go nie znają jak obca osoba, majątek roztrwoniony i może być w różnym, nie tylko, nie chodzi o tam osobę, ale ogólnie majątek jest wtedy, jak nie masz tych dzieci roztrwoniony, nie przekażesz wartości. Często wychowują je obce osoby, czyli musisz mieć szczęście, czy to trafisz na nianię, czy trafisz na jakąś tam, nie wiem, szkołę, ale ty nic nie masz kontaktu, a jak ty nie zadbasz o te dzieci, no to twoja największa inwestycja w życiu padnie, po prostu ona się nie uda i to jest jakby takie dla mnie bardzo ważne, więc trzeba mieć ten balans i to jest, ja najlepiej lubię jak ludzie, wiesz, nie wiem, pracują nawet na etacie, mówią, o jestem zmęczony, nic nie mam czasu, leżę, no
Ja dzisiaj, wiesz, jak pracowałem też w korporacji, to pracowałem w korporacji, miałem jakiś startup, robiłem po nocach wywiady i zawsze mówiłem, że mam się czas spotkać. Jak trzeba było, to się spotkałem, pojechałem, zobaczyłem, pomogłem, bo było 500 rzeczy innych i zawsze jak chcesz, to znajdziesz czas, zawsze jak nie chcesz, znajdziesz wymówkę. I to jest tak, że ja nie lubię, jak ktoś się mówi, a umówię się z kimś, a ktoś mówi, no wiesz co, nie mam czasu, ale zobaczę, zadzwonię, może to już wiem, że to jest wymówka i to jest takie, wiesz, tak jak mi ktoś powiedział w wywiadzie, jak się zakochasz i masz dziewczynę, to nagle znajdziesz czas. Choćbyś był najbardziej zajętym prezesem, to jak poznasz dziewczynę, ona powie, spotkajmy się tu na kolację, że czas wszystko jest, więc to jest tylko w naszej głowie. Jak chcesz, to się spotkasz i jak chcesz, to znajdziesz czas na Ale rodzinę. jak ty to robisz? Bo jak ty ładujesz baterię? Bo ty ciągle jesteś z ludźmi, to i wywiady, eventy, cały czas jesteś i chodzi o to, że ty nie masz tak nieraz, że sobie myślisz, kurde, mam dość, sobie nie wiem, na tydzień wyjechać w Bieszczady, rzucić to wszystko, bo chyba, nie wiem, czy twoje cechy charakteru pozwala, jakby może to jest twoja taka naturalna, że ty ładujesz właśnie energię przez ludźmi. Właśnie Ja ty... chyba tak mam, że wiesz, ADHD mam i ładuję, jak się otaczam ludźmi, to jest mój wypoczynek. To jest może męczące, ale ja kocham ludzi, lubię się otaczać. Jak nie ma ludzi, ja nie lubię być sam, nienawidzę i to jest może mój błąd, bo wszyscy bym powinienem, ale nienawidzę sam, jakbym miał zwariował, jak pojechał w Bieszczady i sam w domu siedział, to bym zwariował, po godzinie bym uciekł, na pewno, więc ja nie mam, ale lubię z rodziną wyjeżdżać. Mamy, jak wiesz, taki domek na wynajem w Rożnowie. Teraz go przerabiamy, taki domek inspirujący biznes misji, no i to jest moje miejsce, gdzie on jest na wynajem, ale kiedy my chcemy, no to sobie go wyciągamy z różnych tam portali i przyjeżdżamy i to jest super, bo on jest pośród lasu, pośród niczego, jest bania ruskie, jacuzzi, jest las, jest cisza i wtedy sobie z rodziną, wiesz, rano jak przynajmniej mam ten komfort, że wiem, że jest ktoś ze mną, ta rodzina i tak jak mówisz, że to nie jest sam, tam jeszcze sam nigdy nie byłem, nie spałem, ale lubimy jeździć i wiesz, rano sobie wyjdę na leżaczek, poleżę, to od razu się inaczej żyje, aczkolwiek znowu nawiążę do mojej żony, że mówi, że no mamy ten domek 2 lata, byliśmy tam, nie wiem, ze 100 razy i jeszcze nigdy nie było tak, żebyśmy tam sami byli, bo cały czas jest dom otwarty, więc od razu się tam dowiadują, więc jeden kolega, drugi, znajomi, imprezy, cały czas się coś dzieje, nie? I może już czasami jest chyba taki wiek idzie, że już się czuję, że no może warto by rzeczywiście raz pojechać i nie wiem, nikomu nie dawać znać i pobyć samemu tam, nie? Więc jest tak. Ale ty chyba właśnie ty masz taki charakter, że właśnie, wiesz, to co mi uderzyło jakby pozytywnie, to, że ty jesteś sobą. Ty jakby, bo zazwyczaj jest tak nieraz w internecie czy gdzieś w biznesie ktoś się kryłuje, jakiś tam garnitur i tak dalej, pokazuje, a ty nawet jak na stanie właśnie w Heronie, to ty sam mówisz po prostu, ja nieraz robię błędy, ja nieraz mogę się przejęzyczyć, nie mam z tym problemu, ty nikogo nie gasz, ty po prostu jesteś sobą i mi się wydaje, że ludzi przez to, że taką naturalność dajesz, to ludzie to szanują, doceniają i łatwiej jakby te bariery się przełamują i te relacje się tworzą. No wiesz co, no, miło słyszeć, to jest tak, no czemu miałbym być kimś innym? Ja jakby ja nie jestem wyuczonym, nie wiem, redaktorem, dziennikarzem, aktorem, jestem informatykiem z wykształcenia i wiesz, i pisałem kod, typowy informatyk, więc może nie do końca, ale ciężko by mi było być kimś innym, po prostu, no staram się być sobą, fajnie, że to mówisz, jest dużo komentarzy, że niedawno się śmiałem, dostałem maila od pana, mówi, droga redakcja, jak możecie mieć takiego złego prowadzącego, on nie umie mówić, proszę go zmienić i tam wypisał wiązankę, nie, że jak można to ja odpisałem, no bardzo dziękuję, ale ciężko będzie zmienić, bo jestem sam ja i to jest moje, nie, i tak odpisałem, lubię czasami tak odpisywać, mnie ktoś tam, przepraszam, nie wiedziałem. A zdarza się często jakiś taki właśnie krytyka czy hejt? Myślę, że tak, jak jest bardzo dużo wyświetleń, to się zdarza, nie? To jest często, no bo wiesz, jak masz, nie wiem, teraz jest jakiś wywiad, który ma, nie wiem, 3,5 tysiąca komentarzy, no to się nie ma opcji, żeby nie było jakiegoś hejtu, nie? Ale nie jest za dużo, już teraz mnie w ogóle może, albo ja już tego nie widzę. Z początku się przejmowałem, bo sobie myślę, kurde, mówię, trendowaty, nie umie mówić, co to za w ogóle osoba, a z drugiej strony sobie mi ktoś powiedział, słuchaj, jak Cię oglądają i Ty to lubisz robić, no to kurczę, to dlaczego masz nie robić coś, co Ci sprawia frajdę? Bo być może, mówię, ja się nie daję do bycia dziennikarzem, redaktorem, ale ja to lubię robić i jak lubię robić, to jakby rynek zweryfikował i świetli, to jest bardzo miłe, że ktoś to chce oglądać, a jak ktoś to ogląda i pisze komentarze, a zdarza się, że było miesięcznie 5 milionów wyświetleń, no to tak sobie myślisz, kurczę, 5 milionów jakby osób widziało w miesiącu, a w ogóle kanał to już jest tam ponad 60 parę milionów wyświetleń, no to mówisz, wow, no to ten prawie trendowaty... dwa razy Polska. No, prawie 2 razy więcej. Ten trendowaty, nie umiejący mówić, często sepleniący jednak daje wartość, bo ja zawsze uważam, że ja jestem narzędziem, bo ja nie wychodzę i mówię, słuchajcie, jestem najmądrzejszy, tak wygląda życie, róbcie tak i tak życie. Tylko mówię, dzień dobry, to jest mój gość i on Wam przekaże. No to
do czego jestem tak potrzebny, żebym był, wiesz, żebym musiał być Ale ja teraz Cię wyćwiczony. wykorzystam właśnie, Twoje doświadczenie, bo ja mam zawsze takie, od zawsze się zastanawiałem, bo często ludzie mówią, kurde, ten to miał kontakty, temu to się udało, co nie? Albo gdzieś tam kogoś znam. No i teraz chodzi o to, że Ty tworzysz jakby kanał, tworzysz te spotkania biznesowe, teraz jeszcze klub biznesu misji, wydarzenia, każdy może przyjechać. I teraz moje pytanie brzmi, jak Ty na to patrzysz, bo tak naprawdę my tworzymy relacje biznesowe. Będąc na takim spotkaniu, podejdziesz do osoby, która jest właścicielem firmy, tworzysz relacje i później masz te kontakty i w przyszłości nie wiesz, czy kiedykolwiek, czy kiedy ten kontakt Ci nie przyda, bo na przykład, nie wiem, będziesz potrzebował akurat dostać się do takiej i takiej firmy, a akurat znasz właściciela bezpośrednio. Więc jakby zawsze mnie to zastanawiało, że no, ludzie, którzy gdzieś tam się może nie udało, czy coś, to zawsze zwalali na to, że temu się udało, bo ten miał jakiś kontakt. Teraz, czy według Ciebie jest jakiś sposób, czy procedura, czy da się te kontakty w jakiś sposób strategiczny sobie ktoś powie, ja nie mam kontaktów, ale na przykład nie mam kontaktów, nie znam nikogo, ale chciałbym się nauczyć i chciałbym zdobyć te kontakty biznesowe, co nie? I czy to jest umiejętność, której można się nauczyć, czy to trzeba mieć szczęście, urodzić się w jakimś tam środowisku, bo ty jesteś chyba najlepszą osobą, żeby to odpowiedzieć, bo ty tych kontaktów masz mnóstwo i teraz taka osoba, która patrzy z boku i mówi, no ten to Smolarski to zna tego i tego, to dlatego tak mu jest łatwo w życiu, co nie? No i czy osoba taki Kowalski, który ma ambicje, chce coś zrobić, czy jest na to jakaś tam struktura, że rzeczywiście można się te kontakty, jakby sposób na zdobywanie kontaktów? Jasne, no to jest dobre pytanie, dobra odpowiedź. To nie jest tak, że mi jest łatwo, to jak mówiąc, bo to wiesz... Ale tak mogą ludzie myśleć. Tak, ja Ci jakby podsumowując, to jest tak, ja mieszkałem w bloku z płyty. Było u nas bardzo ciężko, tak jak Ci mówiłem, na te buty się zarabiały. Mamę straciłem, nie wiem, 5 lat zmarła. Ojciec, no to był na rencie, więc jakie to mogły być pieniądze? No to na nic nie było, ja nie widziałem świata, więc... I jak zaczynałem i chciałem robić biznes misję, to kolega już w Warszawie, będąc w korporacji, bo po prostu jak skończyłem, mówi, stary, no kto do Ciebie przyjdzie? W ogóle nie ma sensu, no, do chłopa z blokowiska w ogóle się nie ośmiesza i nie ma opcji, żeby ktoś u Ciebie przyszedł. Nie? I to jest tak, że ja naprawdę nie miałem żadnych kontaktów. Nie mam wujka w rządzie, w polityce, nie mam wujka biznesmena, przedsiębiorcy, nikogo nie mam. Ja nawet, mój tata... Kiedyś na giełdzie z nim handlowałem używanymi rzeczami, on rzeczy do gaźników, do maluchów, do starych rzeczy. Ja rzeczy z wystawki z Niemiec od gościa z Austrii, który był hydraulikiem. I jak zjeżdżał, to zwoził z wystawek rzeczy, przyłożył takie łóżko na giełdę i tam zawsze ludzie w 5 minut wszystko wykupywali, bo on jakby chciał chyba za paliwo, nie patrzył na cenę, tylko brał to za darmo, wystawiał na łóżko, ile tam żelazko, 5 zł, złotówkę, 2, stał sobie chyba bardziej do towarzystwa pogadać, takie łóżko polowe. No i ja tam kupowałem, obok czyściłem, sprzedawałem dużo więcej, później wpadłem na, miałem wiesz, z 10 lat myślę, jak to zacząłem, to były moje pierwsze pieniądze, bo ja ich nigdy nie miałem, musiałem je gdzieś zarobić. I później wymyśliłem, że będę jeździł do tego gościa dzień wcześniej, w sobotę on przyjeżdżał o 21, więc ja z rowerem miałem plecak z przodu, plecak z tyłu, 2 torby na kierownicy w Górskim i przez całe miasto ze światłami jechałem. W nocy tam buszowałem w tym garażu, wybierałem co lepsze, no bo się nie mogłem często dostać. On często o 6:20 rano już przyjeżdżał, pamiętałem dokładnie, bo ja miałem taki autobus pierwszy, 5, chyba 55 i nim przyjeżdżałem na giełdę, wysiadałem i biegłem do niego, ale i tak, wiesz, rozchwytywany był. Czasami się spóźniłem, a tak to miałem wszystkie najlepsze towary, miałem czas, żeby w domu go wyczyścić i jak on już przyjeżdżał, no to ja już się śmiałem, bo ja już tam, wiesz, wszystko widziałem, a swoje już rzeczy miałem i to tak zarabiało. No i to jest, chodzi o to, że ja naprawdę nie miałem kontaktów i teraz jak zaczniesz coś robić, to kontakty się znajdą. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że mam kontakty, bo przeszedłem jakąś taką ścieżkę, że ich chcesz mieć, ale ja uważam, że dzisiaj są najlepsze czasy do budowania naprawdę topowych kontaktów w każdej dziedzinie, bo choćby taka impreza jak jest Biznes Misja, no pomyśl sobie, że ja też to trochę robię. Ja jak zaczynałem, ja nie miałem takich imprez, nie ma chyba drugich takich imprez w Polsce, że masz najbogatszych Polaków, że masz ludzi, którzy są naprawdę już takich top-topów, że z gazet możesz ich poznać. Nie? I to nie chodzi o celebrytów, bo celebryci może gdzieś tam pójdziesz do teatru, na jakąś imprezę, ale oni nie są mocni w biznesie, nie? A tutaj masz takich naprawdę ludzi, co zmieniają polską rzeczywistość. Sam wiesz, bo też znasz gdzieś choćby Zdzisława Domczyńskiego, którego pozdrawiamy, też no, geniusz, jeśli chodzi o super gościa, ale wiesz, założyciel Fakro, założyciel firmy Wiśniowski, co właśnie zbudował Heron, wiele, Barbara Edermiller, jak miałeś Batim, to są takie osobowości, że no głowa mała, tak jak ja poznałem od Michała Sołowowa, pewnie doktor Eneris i tak dalej, mogę wymieniać. I ja jakby krok po kroku budowałem i wydaje mi się, że 2 rzeczy jakbym miał komuś polecić. Dzisiaj no, jest największa łatwość, bo ja nie mogłem iść na imprezę, a dzisiaj mogę iść na taką imprezę, przychodzę i mam tych ludzi jak na tacy. Mogę zapytać, mogę pogadać, mogę posłuchać, poinspirować. Mam możliwość zadania pytania, mam możliwość poznania innych przedsiębiorców. Nawet jak oni nie będą topowi, to są sami przedsiębiorcy. Każdy z nich ma
jakąś ścieżkę sukcesu, ścieżkę porażek, ma ogromne doświadczenie i często, i zawsze tak jest, że z wielu innych branż, więc ty zawsze się nauczysz. To nie jest tak, że jedziesz na zjazd informatyków i wszyscy mówią baza danych taka, w której pracujesz i tam jest jedna, nie wiem, funkcja nowa, nie? Tylko to jest cały nowy świat dla Ciebie zupełnie nieodkryty i nagle się dowiadujesz, ten robi to, ten dzisiaj robi to, ten optymalizuje podatki, ten ma tako. Często się zdarzały na osoby na imprezie pierwszej, które przyjechały pracując w korporacji jako szukać inspiracji, że chciały zobaczyć co ludzie robią, żeby się trochę poinspirować, więc dzisiaj jest łatwość, tylko my często psujemy. My też jesteśmy nauczeni tak, że chcemy tu i teraz i robić od razu, myślimy, że będziemy milionerami, że ja poznam pana założyciela Fakro, powiem mu, panie, kup pan ode mnie telefonu, on powie, tak, rzucam, ma pan najlepszą ofertę, jutro 1000 telefonów kupię, nie? To tak nie działa i właśnie ja myślę, że tym ludzie psują, a mi się to udało, ja to zawsze byłem tak uczony, żeby być skromnym, że ja nigdy nic nie chciałem opylać tym ludziom, nie? Zrobiłem wywiad z panem Ryszardem Florkiem 11 lat temu. Ja pamiętam nawet chyba po tym wywiadzie ktoś tam mówił, to na pewno chciałeś zrobić, żeby dostać u niego pracę albo coś, nie? Mówię, kurde, ja poszedłem, bo mega mnie gościu inspiruje, nie? I nic nie chciałem. I to jest to, że nic nie chcesz, to później jak się spotkaliśmy ponownie, no to od razu ta osoba ma do Ciebie zaufanie. Fajny gościu, ja go kojarzę, pamiętam, nic ode mnie nie chciał, to wtedy może Ci 10 razy pomóc. I teraz możemy, jak go zapraszam, to było takie naprawdę bardzo miłe, że ktoś tam podszedł na imprezie do niego i mówi, panie Ryszardzie, ja też robię gdzieś tam imprezy, jak bywa, bardzo z tym walczę, żeby jak przyjeżdżasz do mnie, a robisz podobne, to jest też takie niemiłe, ja bym się tak nie zachował. Ale ludzie też szukają w takiej złej okazji, ja bardzo z tym walczę, no bo jeden mówi, tego bym wziął do wywiadu, tego, ale kurde, ja na to walczyłem 11 lat i to też tak nie działa, że podejdziesz i panie już tam działa, bo ci ludzie też nie lubią, bo i ja to wiem wprost. No i podszedł przy mnie znana osobowość, bardzo nie będę tu wymieniał, i mówi, panie Ryszardzie, robię najlepsze imprezy, najwięcej osób i tak dalej, pan przyjedzie. Mówi, nie, ja tu jestem tylko dla pana Łukasza, ja nie mam czasu chodzenia na imprezę, on jest nasz sądeczanin i ja tu jestem do niego. Ja tak otworzyłem oczy, mówię, co to w ogóle było, nie? W ogóle to jest takie miłe, bo ja nic nie zrobiłem, ale to, że nic nie chciałem, a tamten, wiesz, już jakby takie zamiary, wyjście z buta, gościa, którego nie znasz, te osoby, oni już wszystko wiedzą. To nie jest tak, że oni przez wiele lat takich osób się przyczepiały, przez wiele lat każdy im proponował najlepsze telefony, leasingi, ubezpieczenia, naprawdę. I to nie jest tak, że jak ty sprzedajesz ubezpieczenia, to mu sprzedasz. Ty być może z nim zmienisz świat i zrobisz firmę ubezpieczeniową albo coś. Czyli jak się słucham, to wydaje mi się, że to jest tak, że po prostu to daje możliwość otworzenia na budowanie relacji. A żeby biznes zrobić, to tak naprawdę trzeba sobie zasłużyć. Trzeba nawet zasłużyć, trzeba dać coś od siebie, pokazać wartość, jakąś współpracy, że nie jestem gościem, co nie traktuje mnie równo, nie? Czyli ja się spotykam i mówię, widzę w panu miliony, daj mi pan najlepiej milion za nic i będziemy super szczęśliwi. Tylko mam taki pomysł na biznes, co pan sądzi o nim, czy pan widzi jakieś tutaj wartości, bo najpierw ci ktoś może dać wiedzę, a jak się mu spodoba, mówię, ciekawy gościu, fajne rzeczy pan robi, to ja może bym coś z panem zrobił. Ona ci sama zaproponuje, jak będzie zadowolona, jakby zaciekawiona. Ona ci dużo, ta osoba sama pomoże, da wiedzę. Otwarcie furtki do takiej rozmowy w ogóle. Do rozmowy. Że ktoś będzie chciał w ogóle z tobą porozmawiać i cię wysłuchać. I to jest najważniejsze, żeby ci ludzie nie myśleli, że nie zepsuli od razu, że dzień dobry, bo wie pan, ja sprzedaję nieruchomość, może by pan kupił mnie bliźniaka, bo to jest super inwestycja, zwrot 4%, nie, rocznie. No i naprawdę ten gość sobie, wiesz, patrząc z boku, myślę, no naprawdę przyszedł taki, wiesz, i ta osoba od razu cię traktuje zupełnie inaczej. Więc nie zepsujcie tego, jak ktoś już poznał osobę w życiu, gdziekolwiek, warto zadzwonić, co słychać, nic nie chcieć po prostu, nie? A jak już chcieć, to bardziej prosić o wiedzę jakąś w tym, co my robimy, żeby nam ta osoba pomogła urosnąć poprzez różne rzeczy, ale nie to, że my od razu wchodzimy i sprzedajemy. A dużo osób jest tak nauczonym takim, ja to nazywam chamskim takim marketingiem, nie? Który w mojej ocenie nie działa. Może na młodych, niedoświadczonych osobach to zrobi wrażenie takiej, wiesz, czasami MLM-y, te wszystkie, nie wiem, sprzedaż kołdry w hotelu i tak dalej, ale jak już jesteś w biznesie i doszedłeś daleko, to naprawdę musiałeś z tymi osobami walczyć i często się pozbywać takich rzeczy, często się przejechałeś na tych osobach, więc te osoby mają też negatywne spostrzeżenia, doświadczenia z takimi ich unikają, ale podsumowując znowu, no to jeśli chcesz mieć do najbogatszych ludzi w Polsce, do największych ekspertów z danej dziedziny, to nigdy nie było tak łatwo. Przez social media, przez takie imprezy. Ale to nawet nie chodzi o to, bo ktoś, kto zaczyna dopiero jakiś biznes, ma pomysł, to niekoniecznie musi od razu iść do top, że tak powiem. Dokładnie. Ale te same zasady może wykorzystać do osób, które na przykład, nie wiem, są 2 kroki dalej. Nawet 1 krok, dokładnie. To jest twój sąsiad, albo nawet jest na tym samym poziomie, ale zapytać, bo może coś robi inaczej, może ty mu pomożesz, on tobie, może razem staniecie do jakiegoś przetargu, może razem coś zrobicie. Warto rozmawiać, to jest to, co ja zawsze mówię. Dzisiaj firmy
przetrwają i będą się rozwijały tylko te, które potrafią z sobą rozmawiać, tylko te, które potrafią się otworzyć, trochę wpuścić do swojego ogródka, a nie być takim jakby starym, zawisłym Polakiem, że to jest tylko moje, nikomu nie dam, bo on mi na pewno chce ukraść, zabrać. Nie, dzisiaj jakby to fajnie powiedział rektor Pawłowski, że co z tego, że zaufałem ludziom, wszystkim bezgranicznie ufam. Co z tego, że kilka osób mnie zawiodło i tego zaufania nadszarpnęło, wyrolowało mnie, jak 95% jakby obdarzyło mnie wzajemnym zaufaniem razy 10. Ja dzisiaj z nimi mogę zmieniać świat. I mówi, zawsze Cię ktoś, jak się otworzysz, może wykorzystać, zawsze to nawet zrobi. Ale ileś osób Ci tego nie zrobi, No pociągnie Cię dalej. I dzisiaj, po to właśnie widać na imprezach, jak dzisiaj warto, jak trzeba nawet, żeby istnieć, jednoczyć się. Jeden Ci powie, jak optymalizuje podatki, drugi Ci powie, jak się zachować, z trzecim być może zrobisz jakąś gałąź biznesu, z czwartym się właśnie rozwiniesz na firmę, piąty pozwoli Ci wyjść na rynki zagraniczne, bo przeszedł to w dziedzinie, w zamian temu też coś dasz Twoją wiedzę, czy tam procesy, ktoś Ci powie jakieś narzędzie, ale dzisiaj tylko tak możemy walczyć z nieuczciwą konkurencją z Unii Europejskiej, z dużymi gigantami i trochę się utrzymywać. Jak będziemy taki sami sobie sterem, żeglarzem, okrętem, to znikniemy z tej mapy. Dzisiaj już się nie da robić cokolwiek i to będzie przynosiło pieniądze. Dzisiaj trzeba myśleć ambitnie o biznesie, trzeba myśleć o współpracy i trzeba się łączyć. I to ludzie pokazują, dlatego też powstał ten klub, bo dzisiaj ja widzę w tym, że jakby i to jest miłe, że ktoś mi zaufał też, że my jesteśmy grupą taką, ja się śmieję, to będzie kiedyś grupa trzymająca władzę, ale nie chodzi o politykę, tylko tam jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jak Ty coś chcesz, wszyscy Ci pomagamy. Jak Ty potrzebujesz, wszyscy Ci pomagamy. W drugą stronę. Potknij mi się noga, nie wiem, mam kontrolę, coś, to wszyscy Ci pomagamy z tego serca, co możemy zrobić, żebyś Ty tych problemów nie miał. I razem myślimy o inwestycjach, o różnych rzeczach, ostrzegamy się przed różnymi ściemniaczami, którzy mogą nam, jak ktoś ma zainwestować, czy to warto, robię, sprawdzam, negocjujemy, nie wiem, rabaty, że masz taniej, nie wiem, nawet nowy samochód, możesz mieć BMW dużo taniej niż ktoś z ulicy, czy noclegi, rzeczy, które nam mogą spowodować, że będziemy mogli być w grupie, mieć coś taniej, przeżyć różne rzeczy, ale przede wszystkim Ale dla kogo jest wspierać się. nacelowany ten Twój klub? Dla przedsiębiorców, każdego. To nie, no, oczywiście są tam też bardzo topowi, ale chodzi o każdy przedsiębiorca właśnie, bo moim znowu marzeniem i to jest fajne, ja się też temu chcę poświęcić, bo sam wywiad to jest tak, że ja kogoś spotkam, przekażę i ludzie mają inspirację, ale nie mają czasami tego i drugiej strony. Chcieliby dopytać, dowiedzieć się. Być w tym środowisku. Być w środowisku, zobaczyć jak oni żyją, posługują się, jak się rozwijają, jak wyszli za granicę, jak pokonali ten trudy różnych rzeczy i to jest takim moim celem, mówię, żeby te firmy rosły. Dzisiaj jest dla mnie najważniejsze, to jest taka chyba misja życia, budowanie dużych polskich firm, a marzeniem jakby one jeszcze się stawały globalne, a mamy w grupie czy firmę Fakro, w klubie czy inne, więc jak będzie taka aspiracja, będą firmy rosły, to będą się stawały globalne, bo mamy do tego narzędzia i to jest tak jakby 11 lat działania znowu biznes misji, żeby zatoczyć krąg, żeby najmniejsza firma warzywniak kiedyś mógł być gigantem na skalę świata, jak Nestle na przykład. To jest oczywiście daleko idące porównanie, ale dzisiaj poprzez ludzi, Polaków naprawdę mamy wszędzie dojścia. No mi się udało zrobić wywiad ze Steve'em Woźniakiem, który stworzył Apple'a z Jobsem. No to kurde, gościu z blokowiska w Nowym Sączu na końcu świata, gdzie nie ma dróg dojazdowych, gada z najbogatszym człowiekiem z Doliny Krzemowej, nie? No i można, więc my dzisiaj jako Polacy robiąc biznes nie możemy wyjść za granicę i zagrać na nosie z Niemcom, Francji, gdzie tam naprawdę ludzie nie są tak przedsiębiorczy, ambitni, tylko rozpieszczeni. To się już kręci, bo ileś lat ma pokolenia. My nie zepsujmy tego. My jesteśmy ambitni, doszliśmy, to zróbmy tą sukcesję, rozwijmy te firmy, niech one się, jak nas kiedyś nie będzie, niech one zatrzymają się, niech one dalej się będą rozwijały, niech te młode pokolenie się uczy. I to jest moim marzeniem, pokazywać, zrobić te procesy, standardy, to co robią duże firmy dla małych jednostek i żebyśmy poprzez wspólne prace, działania mogli rosnąć, bo kurde, to będzie największa duma. Ja naprawdę nie mogę się doczekać każdego spotkania. Ale Cię słuchaj, po prostu to tam wręcz ta energia właśnie. Bo ja uwielbiam tych ludzi. Wiesz, rozmowa długotrwała to jest wymiana energii, a Ty teraz tyle energii, co od Ciebie idzie, to po prostu mówię, to widać, że to żyjesz. To jest coś, co masz, kurde, gdzieś tam w podświadomości, coś, jakieś takie marzenie, że tak, i to żyjesz Ty. Wiesz, to jest naprawdę miłe i ja też widzę, bo my w Polsce dzisiaj mamy trudne czasy i też jak spotkasz ludzi i to nie ma się co dziwić, ale poprzez media, poprzez prasę, poprzez w ogóle dzisiaj otoczenie do życia, finanse, wszyscy narzekamy. Wiele osób z nas mówi, spotyka się co słuchać, szkoda gadać, boli mnie łydka, szczyka w kolanie, a nie ma kasy, pojechałbym na wakacje, ale nie, auto się zepsuło, nie ma nowej. I to jest takie, z tym też strasznie chciałabym walczyć, wiadomo wszystkie, ale bardzo. I nagle spotykamy się z takimi przedsiębiorcami, byłeś też w Heronie,
Tam nikt nie powiedział, że cię szczyka w kolanie, tam każdy jest uśmiechnięty, mimo że wczoraj miał kontrolę, że wczoraj zamknął 3 firmy, bo mu padło, że żona się rozwiodła, że coś tam naprawdę są ciężkie historie, nie? Gdzieś w rodzinie. No bo ale mindset każdy jest jest taki, uśmiech, tak, ten nastawienie. mindset. I to nastawienie powoduje, że inaczej się żyje. Ja sam widzę i z kim się zadajesz, takim się stajesz. Jak ja przychodzę do klubu, to tam naprawdę, tam jest energia ludzi, że ja przychodzę i to jest taki efekt terapeutyczny. Taka Tam synergia wręcz. Tam nie ma depresji, nie ma nerwicy, nie ma lęków, nie ma narzekania. Ci ludzie mogą mieć gorzej niż ten emeryt, który jest, czy wiesz, ktoś, bo ma stabilne mieszkanie, ustawione dzieci, dopływ renty i nic mu nie trzeba, a tutaj masz 10 milionów długu, wiesz, kontrahentów, nie przyszły faktury, ale masz taki mindset, takie podejście, że się da, że się można, że ciągniesz do przodu, że chcesz zmienić świat, że to jest nie do opisania. I teraz tą energię ja cały czas wieczorami, nieraz w nocy nie śpię. Jak przekazać do tych wszystkich Polaków, bo jak oni by od tego, nawet taka historia, ona jest może smutna, ale była, że była duża impreza i tam ktoś przyszedł i mówi, ty wiesz, tego żona bardzo chora, tam będzie umierała, to nie. A stoi taki przedsiębiorca, taki bardzo majętny i mówi, po co mi o tym mówisz? Ja nie chcę o tym dzisiaj gadać. Nie mówmy o takich rzeczach. Jesteśmy tu na imprezie, żeby się budować, nie? Ja tak słucham, no w sumie tak, wszyscy by tam współczuli i tak normalnie ojeju, a gościu tak uciął, nagle wszyscy tak w szoku, bo to było takie aż, wiesz, bodziec, że no czasami trzeba, ale no może to też była impreza biznesowa, to pewnie nie było miejsca na to, nie? Nagle przestawił mindset, wszyscy pozytywnie, nagle jak biznes stoi, wszyscy się cieszą. I to jakby, tak wtedy mnie uderzyło, mówię, wow, rzeczywiście w pewnych sytuacjach oczywiście trzeba, można, jak to dotyczy, ale patrz, ani mnie to nie dotyczyło, ani nie byłem w stanie tego nic zrobić. Ani pomóc już, bo tam gdzieś to i tak idzie i jest jakieś tam leczenie. Oczywiście jakby ktoś chciał, szukał pomocy, to wystarczy, że powie nagle wysyłam pomocy i ją dostanie, ale jeśli ktoś o tym sam nie mówił, a gdzieś za plecami się mówi, no to uznałem i to był taki strzał wtedy w pysk. Mówię, kurde, a nagle jedziesz czasami do Sącza, wracam na blokowisko i tam co chwilę mówię, ten sąsiad źle, ten narzeka. I mówię, zmieńmy to nastawienie, bo może my tak źle nie mamy. My mamy wodę w kranie, dalej, nie wiem, nie musimy uciekać z tej Polski. Ludzie naprawdę mają gorzej niż my i często ten, co narzeka, naprawdę ma dobrą sytuację, nie? Tak. Że tam nie ma biedy, że tam, wiesz, stoi Mercedes w garażu, ale narzeka, nie? Więc to jest miłe, że ci przedsiębiorcy, i to jest fascynujące dla mnie, sam to odkrywam, bo w korporacji też tego nie było, że ci ludzie są tak naładowani pozytywną energią, co by się nie działo, jest uśmiech, jest ciśnięcie, zaciskam pasa, nie pokazuje idę do przodu. Łukasz, to ja ostatnio się interesuję filozofią i filozofią życia i powiedz mi, jaką ty filozofię stosujesz u siebie, że udaje ci się, czy przechodzisz tego każdego dnia na koniec dnia z uśmiechem na twarzy? Czy masz jakoś, czy w ogóle o tym myślałeś, czy po prostu żyjesz tak, jak ci się wydaje i jakoś tak wychodzi? Czy masz to jakoś tak przemyślane, że stosujesz jakieś tam zasady, czy na kimś się wzorujesz, na jakichś filozofach, czy jakichś mędrcach, czy może na jakichś biznesmenach, czy może jakichś autorytetach? Wiesz co, nie mam takich, prosty chłopak jestem. Nie wchodzę tak głęboko, bo nie mam czasu na to, nie? To jest tak, że idę każdy dzień... Zapierniczasz po prostu. Każdy dzień zapierniczam i nie idę często spać uśmiechnięty. Wiesz, padłem, nie? I to chciałbym tak być, może kiedyś do tego dojrzeję, dorosnę. Na pewno jeśli chodzi o jakichś mentorów mam w życiu i to mówię, między innymi rektor Pawłowski, wiesz, ta sama żona przez tam bardzo dużo, ponad 30 lat i wiele, biznesowo mam mentorów i to jest też bardzo fajne, że widzę i fajnie, że mogę dzisiaj, jakby było coś źle, zapytać się, poprosić o jakąś pomoc i nie korzystam tego, ale jest zawsze taka, wiesz, koło ratunkowe, myślę, bo nie nadużyłem tego zaufania, że wiedzą, że ja nie jestem ten, co będzie sprzedawał, wiesz, tam garczki, więc to jest też takie miłe i moją jakby tam filozofią, patrząc na tych innych, to jest nie zapierdzielać tyle, że jakby ja mam jasny cel, że chciałbym za jakiś czas totalnie zwolnić, zacząć żyć bliżej natury, bliżej rodziny, jeszcze więcej się poświęcać i żeby trochę kosztować życie, bo też ktoś powiedział, że mówi, stare życie kończy się po 50, nie? Że po 50 zaczynasz chodzić do lekarza, prostaty, inne rzeczy, już Cię nie cieszy super jakiś tam, ja na przykład mnie cieszę samochody, ale nie żeby szpanować, tylko jestem po szkole motoryzacyjnej, to jest dla mnie taka sztuka, sam mam Fiata Uno starego, więc jako zabytek, ale już Cię te auta nie cieszą, już Ci się nie chce tak podróżować. Oczywiście tak jest, nie wszyscy, ale generalizując, to już Ci się cały czas kończy. Ja Ci podzielę z Tobą jedną rzeczą, właśnie ja większość rzeczy, które słyszę, że na przykład będziesz miał dzieci, to będzie trudno, będziesz tam po 50, to już nic nie będzie się chciało robić. Ja staram się, wiesz co, bo my jesteśmy troszeczkę programowani i to się zgadza, bo tak na przykład 90% ludzi rzeczywiście tak ma, co nie? A ja poddaję wątpliwości te wszystkie rzeczy i na przykład sobie stworzyłem taki system u siebie, że co 10 lat chcę się lepiej czuć w swoim ciele i mentalnie niż 10 lat wcześniej.
Czyli jakby w wieku 50 lat będę się lepiej czuł niż w wieku 30 lat, rozumiesz? Mega, to jak ty tą filozofię to widzisz? Ale to wystarczy chodzi o w głowie, że taki ma... Ale to nie jest tak, że ja sobie powiem i to się stanie, co nie? Tylko to chodzi o to, że wtedy jakby ustalasz sobie, że trzeba codziennie dbać o swoje zdrowie, wtedy już patrzysz w wieku 30 lat, co wkładasz do garnka tego, o którym tu wspominałeś, ja dzisiaj jak jadłem masz kaszę... sport i tak dalej, bo to jest jakby... Fajnie to mój przyjaciel powiedział, że życie wystawia nam rachunek za zdrowie. Czyli chodzi taki rachunek za to, co żeśmy robili. Czyli jak chodzi o to, że całe życie nie dbaliśmy o nic i dopiero na przykład i mamy te 50 lat, o których tam mówimy, że po 50 zaczyna nam wszystko, to wtedy jak nic nie robiliśmy, to życie wystawia rachunek. No i dlatego to się tak dzieje. Ale tak naprawdę ty możesz troszeczkę temu zapobiec poprzez jakbyś takie codzienne działania. Ja na przykład jestem osobą, która bardzo wierzy w nawyki. Przez to, że też znam języki, znam dużo, to zresztą wiesz, co nie? To jest wszystko przez to, że to nie, że masz talent, tylko masz pewne nawyki, które stosujesz i nie musisz na to poświęcać dużo czasu. Z zdrowiem jest tak samo. Jak stworzysz sobie nawyk dbania o swoje zdrowie, mając to świadomości, że na przykład, nie wiem, codziennie 10 minut to jest jakby dla Ciebie ważne i ten nawyk masz, że coś robisz ze swoim ciałem, no to nie musisz później chodzić raz w tygodniu na siłownię po 3 godziny i wiesz, wysilać się, tylko wystarczy Ci te 10 minut, czyli taka właśnie stabilność, rutyna. Więc jakby o tym mówię, że to trzeba też uważać to, co ludzie mówią, bo to jest prawda, że po 50 jest tak, że później będziesz miał tak, będziesz miał biznes, to nie będziesz podróżował, będziesz miał dzieci, to już w ogóle jesteś zamknięty w domu, się nie będziesz spotykał z kolegami. A ja zawsze jak słyszę te takie rzeczy, takie ogólniki, to mówię, okej, dobra, poddaję wątpliwości, czy można inaczej, co nie? Nie, na pewno można i dla mnie też takim przykładem, ja to też widziałem, znaczy mówię, to jest tak właśnie patrząc na środowisko, ja też bym chciał i mam nadzieję, że będę, bo choćby sobie są Żebyś zasada... nie uwierzył w to, że Słuchaj, po 50 już się nic nie da. Nie, mam nadzieję, że nie, ale sobie są zasada na przykład 93 lata miał, jak zrobiłem z nim wywiad, wtedy, teraz chyba ma 94 albo 5, robiąc z nim wywiad, mówił, że właśnie pół roku, wrócił po półrocznym rejsie dookoła świata katamaranem i gościu wrócił, biega 93 lata wtedy miał, na piętrze biega po biurze, w ogóle nie był zgarbiony, lata w ogóle, to i on tak bierze udział, jechał maluchem niedawno do Monte Carlo, nie? Maluchem, gdzie nie masz klimy, jedziesz do Polska, Monte Carlo maluchem, naprawdę na, myślę, stawy kości w wieku 93 lat, to ten maluch musi mieć czucie na dzisiejsze czasy, nie? I gościu to potrafi, więc on ma jakiś mózg właśnie 30-latka, więc to jest na pewno możliwe. Właśnie to są te stereotypy i to, co mówisz trochę, kim się otaczasz, że przedsiębiorcy nie mają takiej opcji, nie? Ale jakby ja mówię, widzę wszystko wkoło i bym chciał po prostu zwolnić i robić po swojemu, bo to jest to, co trochę mówisz, dążenie do tej nieruchomości, inwestycji, tej niezależności, że jak ja wiem, że mam minimum na przetrwanie i to nie musi być dążenie do każdego miliona, pomnażanie, tylko wiem, że stać mnie na jedzenie, wychowanie dzieci, życie, to ja zupełnie inaczej mogę mieć te nawyki, rutyny i tak dalej, bo to się też fajnie mówi w pewnym momencie, bo jak jesteś początkujący, przychodzę do korporacji, masz dzisiaj kredyt i musisz oboje ludzi pracować i możesz mieć te nawyki, ale jak jeszcze musisz mieć dodatkowe zajęcie, masz te dzieci, to czasami ten nawyk jest nam trudno przychodzący. No właśnie, to zabezpieczenie, to nieruchomość, to co mówisz. I teraz, bo zazwyczaj, wiesz, spotykasz ludzi, którzy tam już mają biznesy, zarabiają pieniądze, no to teoretycznie ktoś patrzy, taki Kowalski, który pracuje w korporacji, zarabia te, nie wiem, między 5 a 15 tysięcy złotych i mówi, no dobra, temu to łatwiej, bo on ma pewnie nadwyżki, no sobie za gotówkę kupuje, a ja co mam zrobić? I taki stereotyp chyba się tworzy, że czy to jest prawda, czy to jest stereotyp, że nieruchomości są tylko dla bogatych ludzi, czy można zacząć już nawet pracując w tej korporacji? Jakie jest Twoje zdanie? Zacząć wcześniej budować tą stabilność. Jak ja pracowałem w korporacji, no to w sumie z korporacji miałem 3 mieszkania, no to wiesz, to można mieć, więc też chłopak z bloku, tylko że to też były kredyty hipoteczne. No, ale to jest czyli chodzi o to, że można. Można i nawet jeden z mentorów, to muszę powiedzieć, rektor Powolski, jak ja dzwoniłem, czy brać drugie mieszkanie na kredyt, mówi, nie bierz, co ty, jak sobie poradzisz, a we mnie jakoś w głowie i wszyscy mówili, nie bierz, nie? I jakbym ich posłuchał, miałem coś wewnętrzne, mówię, kurde, jednak wezmę, nie? Bo i to śmieszna historia, bo nawet nie miałem na wkład własny wtedy i później taki zbieg okoliczności, startup i tak dalej, że na ten wkład własny miałem. Ale to mogę powiedzieć, że na Wielanowie kupowałem lat temu, jak się dzieci rodziły, 9 mieszkanie, 2 pokoje, 42 metry z garażem i piwnicą za 309 tysięcy. Teraz ono kosztuje 900 tysięcy w tym bloku, to jest chore. Sami nie wierzę, więc patrząc na to, wiesz... Czyli tam kredytu coś jeszcze zostało, ale gdybyś sprzedał, to już to tak, prawie... w pierwszym miałem 50% kredytu, bo oszczędzałem z korporacji, to były, mówię, premie, wyjazdy, bonusy. Jak 2 osoby pracują, nie masz dzieci, no to ci trochę łatwiej. Jeszcze wtedy, teraz jest na pewno trudniej. No i te mieszkania versus też były drogie, ale można było coś oszczędzić, nie? Czyli warto pomyśleć o tym, nawet jak nie masz już tej całej gotówki, to wykorzystując tą korporację, nawet tą zdolność kredytową. Zdecydowanie. Ja zawsze sobie mówiłem tak, no jak będzie źle, to najwyżej zlicytują, zabiorą,
ale mieszkanie zawsze sprzedadzą. No ile ono nawet jak spadnie, jak wkładam ten wkład, już musisz oszczędzić 20%, no to najwyżej stracę 20%, ale mieszkanie jest, ono się wynajmuje. No tak. I to jest fajne, że przez 9 lat ja na obydwu mieszkaniach chyba nie miałem ani miesiąca przestoju, nie? Że cały czas to leci, nie? Więc to jest takie miłe. Ja to też świadomie się poświęcaliśmy, no bo to mówię, ja też byłem gdzieś ostatnio no to dyrektorem innowacji w Ikei, ale też od zera doszedłem. Chłopak z bloku przyjechał zrekrutowany do Warszawy, do pierwszej pracy. W pierwszej pracy chyba 3000 na rękę dostałem na początku, kawalerkę za 1400 wynajmowałem, pamiętam. To było dużo, ale to było też IT, więc po pracy było. No i też żmudna praca, 16 lat prawie w korporacji. To nie jest tak, że przyszedłem i nagle zarabiałem na kawalerkę. Wiele lat ciężko pracowałem, żeby się utrzymać. Później było marzenie, kupiłem samochód używany za 18 000, wow, to już było super. Później to cały czas było jakieś takie wyrzeczenie. Ja pamiętam ostatnie lata w HP, jak pracowałem, to moi koledzy się mnie śmiali, bo miałem tam wtedy z 15-letnie BMW. I mówię, kurde, wstyd, kupiłbyś sobie, jesteś tu szefem projektu, bo byłem tam szefem projektu i miałem też zespół, takim quality managerem byłem, że miałem zespół ludzi. I mówi, kurde, przecież starym samochodem wstyd. A oni sobie, wiesz, Audi A4 nowe, tam roczne czy dwuletnie. Kolega od rodziców w leasingu dostał jakiegoś tam Passata nowego, a ja starym, wcześniej jeszcze był Stab i tak dalej. Trochę mi było głupio, nie? Bo to jest takie znowu presja otoczenia, nie? Że masz głupio. To jest tak w tej szkole, o której z dziećmi mówisz, że każdy już ma nowe każdy to ma. No i oni mnie to było takie uderzenie, że oni to wprost nawet mówili, nie? Że tam za plecami on jeździ starym, ale gdzieś tam wewnętrznie mówię, kurde, no ale wiesz, kupuję to mieszkanie, zaraz go chcę remontować, jak najmniej mieć tego kredytu, wszystkie pieniądze ładuję w to, nie? No i tak summa summarum, jak to się mówi, śmieje się tym, co się śmieje ostatni, nie? Oni gdzieś zostali na tym etapie. Do dzisiaj jeżdżą tym Audi A4, nie? Mi się tam trochę udało, choćby ze względu tych właśnie wyjść na tych mieszkaniach, nie? I myślę, że... To jest jakieś zabezpieczenie, że w razie czego masz, jakby nawet ci noga powinęła, czy coś, zawsze wiesz, że możesz sprzedać w ostateczności. Ja to traktuję tak, że taka emerytura, że jak właśnie wrócimy do Nowego Sącza, gdzie chcemy, no to będziemy mieli na opłaty, na jakieś życie, będziemy mieli z czego żyć. I to jest taki cel, ale ja to tak mówię właśnie i tak jest wszystko w biznesie, w życiu, w inwestycji, że najpierw się z Ciebie śmieją, a później trochę Cię podziwiają i zazdroszczą, bo śmiali się ze mnie z kanału, nikt nie będzie chciał wystąpić, robi trendowaty, nikt Cię nie będzie chciał oglądać. Śmiali się z inwestycji, śmiali się, że stary samochód, no i ktoś się śmieje, nie? Ten się śmieje, więc to jest tak, zawsze jak się z ludzi z Was będą śmiali, to się tym nie przejmujcie, to niech będzie takim motywatorem, niech to Wam da mega powera do działania, bo ten, co się śmieje, to albo nie ma wiedzy, bo jak ktoś na poziomie nie śmiałby się, że nie masz auta, tylko by Ci chciał pomóc, o robisz inwestycje, to fajnie, może jeszcze to, a jak się ktoś śmieje, to zazwyczaj robi to albo z zazdrości, bo widzi, że coś jednak innego robisz i on nie ma odwagi, nie ma takiej ryzyka, idzie jak tłum. Wpada, bo wszyscy biorą na kredyt, bo wszyscy auto mają w leasingu, to sąsiad ma obok nowe auto, to my też, bo sąsiad pojechał na wakacje, no to ja też bukuję, bo my się też pokażemy, że jest opalenizna. No właśnie nie? Bądź sobą i tak mówisz, może na początku powiedziałeś, że ja też sobą jestem na co dzień, no bo może taki niereformowalny, ale tak uważam, że no, mamy jedno życie, trzeba być egoistą. Nie mogę żyć po to, że pokażę sąsiadowi, że kupię sobie Porsche, a wrócę, będę nieszczęśliwy, bo 24 godziny na dobę będę na niego robił, będę bał się, że jutro mi zabierze bank i dostanę zawał w wieku 400%, bo chciałem udowodnić sąsiadom, a mi to Porsche po tygodniu się tak przeje, że nie będę zadowolony. Mam szczęście, że mam kolegę, też poznałeś Krzyśka Chorowskiego, którego pozdrawiam, co lata helikopterami, ma kolekcję Ferrari i mam to szczęście, że za darmo mogłem sobie pojeździć Ferrari, Porsche, nawet mi pożyczył na kilka dni nieraz te auta, więc jakbym chciał już komuś pograć na nosie i bym chciał być taki, wiesz, to bym od niego wziął to i każdego bym pewnie pokonał, ale po co? To jest takie głupie, puste, ale mógłbym zagrać na nosie. Ale wiesz, jest piękne to, co mówisz, bo ja wczoraj miałem fajną rozmowę właśnie na ten temat, że nie ma nic złego w zakupowaniu na przykład, nie wiem, Porsche, helikoptera, Ferrari i tak dalej, jeżeli to jest zgodne z tobą i to robisz po prostu, bo to rzeczywiście potrzebujesz. Bo jeżeli za tym idą złe intencje, czyli złe emocje, bo chcesz na przykład komuś coś udowodnić, coś pokazać, zaszpanować, to tam nie ma pozytywnych emocji. Ale jeżeli człowiek rzeczywiście wie, że potrzebuje, kurde, mi to sprawia Ferrari, ja siedzę w tym Ferrari, ja się czuję to dobrze, to mi motywuje. Krzysiek, znasz, to jest pasjonat auta. Mówił, że jako dziecko mógł mieszkać w kartonie, chciał mieć super auto. Robi mechanikę, zmienia świat. Dlatego to ma, bo spójny jest ze sobą, więc jakby wiesz, ktoś inny powie, bo ten szpanuje, ale to chodzi o to, że, bo często tak mówi, że ludzie rzeczywiście jeżdżą na te wakacje, kupują to auto, nie dlatego, że im to jest potrzebne, tylko dlatego, żeby kogoś denerwować. Trochę za pieniądze, których jeszcze nie mają. Nie mają. Tak, trochę tak, rodzinę, wiesz, tutaj pokażemy, wiesz, trzeba i to jest takie życie na pokaz, które chyba się kończy, to jest fajne, że
Pokazujmy, mówimy o tym. Dawniej chyba ludzie nie wiedzieli i mieli chore ambicje i to ich zabijało po prostu. To się wyniszcza organizm. Więc ja też uważam, jak kocham samochody, tak jak mówię, mam nadzieję, że go kiedyś kupię, tylko znowu wszystko w swoim czasie. Wolę teraz dom zbudować dla rodziny, niż mieć Ferrari Italię, bo to jest tak, jak ktoś w domu zbudował, czy kupił mieszkanie, to pewnie każdy by mógł kupić za to Ferrari Italię dzisiaj, bo Ferrari Italia, nie wiem, jak widzowie wiedzą, ale mega mi się podoba to auto i to jest jedno z najlepszych aut na inwestycje. Bardzo szybko zyskuje, bo jest ostatni wolno, to powiem dla widzów, ale z mojej pasji, ostatni wolnosący silnik, czyli nie ma turbin, jest ostatnie wolnosące, to Ferrari jest jedno z pierwszych, które się nie psuje i przez to, że jest ostatni wolnosący silnik, takie prawdziwe Ferrari, to ceny rosną. Bo już tego nie będzie, tak? Już ich nie będzie, jest ich mało i takie auto, ja pamiętam jeszcze, jak rozmawiałem z Krzyśkiem, można było kupić za, i to parę lat temu, za 500 000 fajne. Dzisiaj fajne pewnie 1 000 000, więc wzrosło lepiej niż mieszkanie w przeciągu kilku lat, myślę 3. I wiesz, jak ktoś zbudował dom, kupił mieszkanie, no to pewnie wydał z 500 000 wtedy nawet, nie? Dzisiaj za 1 000 000 też jak budujesz dom, to musisz go mieć. Więc de facto każdy właściciel domu w Polsce może powiedzieć, że stać go na Ferrari mieć. Tylko po co, nie? I to jest tak, że wszystko w swoim czasie. No Ferrari, nie wiem, czy byś był szczęśliwy na pokaz, co, na działce byś go postawił i w nim spał? No nie, jakiś komfort życia musimy mieć. I to jest fajne, rozsądne, że ludzie różnie podchodzą, nie? To jest... Są różne filozofie, były książki, że jak kupił Ferrari, to wszedł do klubu, zrobił biznesy. Może tak, ale żeby kupić Ferrari, to już naprawdę powinieneś mieć budżet, nie? Nie rób tego na kredyt, bo jak mnie ktoś uczył, to też pewnie wiesz, że jest dobry kredyt, jest kredyt zły. Jak weźmiesz kredyt na dobry i to Ci przyniesie inwestycje, super. I może tak jest, jak się znasz na autach i kupisz, ale jak się nie znasz i kupisz Ferrari Italia i będzie po wypadku i parch i jeszcze dołożysz do silnika, to nie zarobisz. Musisz auto utrzymać, przytrzymać. To są wiele rzeczy. Trzeba siedzieć w każdym temacie. To tak jak z nieruchomościami. To nie jest tak, że każdą kupisz i zarobisz. To czasy się też kończą, nie? Że czy zbudujesz, nie? Deweloper. To jest ogromne wyzwanie, ryzyko, czasy, pozwolenia, wiedza, która jest Twoja, bo przeszedłeś i w każdym biznesie, jak produkujesz opakowania foliowe na przykład, to tam musisz wiedzieć procesy, dystrybucję, wszystko. I to jak każdy biznes, nie? I to jest tak jakby, nie idźmy torem tego, co ma sąsiad, tylko idźmy swoim torem. Mamy pasję, mamy coś, czujemy, zgłębmy to, próbujmy tam szukać tego pola do biznesu, szukajmy tam pieniędzy, bo znamy się lepiej niż każdy inny, który nie ma tej pasji do tego, nie ma serca, nie? I to jest takie miłe. Łukasz, powiem Ci tak, że z Tobą to można by godzinami rozmawiać, ale ja tak na koniec takie przesłanie, podsumowując tą rozmowę, bo tak jakby to, co wszystko tutaj się powiedzieliśmy, to wydaje mi się takie przesłanie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, po prostu bądźmy sobą, róbmy swoje, a wszystko po prostu przyjdzie samo. Zdecydowanie się zgadzam. Bo jak będziesz zgodny z samym sobą, będziesz to robił, to co rzeczywiście do czegoś jesteś stworzony, to gwiazdy, Bóg, różnie to ludzie nazywają, będzie tak sprzyjać, że to wszystko się będzie dziać. Ale też dbajmy o relacje, dbajmy o rodzinę, o bliskie. Jak się zdecydowaliśmy, to dbajmy o te relacje, bo to nam pomaga. Zdrowie psychiczne jest przez relacje budowane. Jak jesteś sam zamknięty, to trudniej Ci będzie dobrze żyć. Więc otwierajmy się na ludzi, ufajmy ludziom, budujmy kapitał społeczny, łączmy się w biznesach, pomagajmy innym, dawajmy coś od siebie za darmo i bądźmy dobrymi ludźmi. Dobro zawsze się opłaca, po prostu warto być dobrym. Dzięki Łukasz za wywiad. Trzymaj się. Trzymajcie się i jak macie jakieś pytania, to dawajcie w komentarzach znać. Cześć. Cześć wszystkim, cześć.